Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu nowego Suzuki Jimny. 20 lat. Dokładnie 20 lat Suzuki kazało czekać na kolejną, czwartą już generację Jimny, czyli swojej małej terenówki. Tym samym małe Jimny było jednym z dłużej produkowanych seryjnych samochodów osobowych w historii. Ale przyszła i kolejna Jimny'ego i w 2018 roku Japończycy pokazali swoją nową generację. Oczekiwania były ogromne i nic dziwnego. Poprzednik był kochany za swój spartański charakter, niesamowite właściwości jezdne oraz za trwałość i prostotę konstrukcji. Z tego powodu nowa generacja wzbudzała sporo kontrowersji, bo niektórzy myśleli, że Suzuki pójdzie w stronę crossoverów czy tam SUV-ów, porzucając na dobre prawdziwe korzenie terenowe. Otóż nic bardziej mylnego. Owszem, nowe Suzuki Jimny zyskało sporo elektronicznych bajerów, ale najważniejsze pozostało bez zmian. To wciąż prawdziwa terenówka z reduktorem oraz na ramię. No właśnie, pamiętajcie, to nie jest modny SUV czy tam crossover do miasta. To naprawdę profesjonalny sprzęt i to mimo, iż wygląda naprawdę uroczo. Trochę jak zabawka. Zresztą, wygląd nowego Jimny'ego to jeden z powodów ogromnego zainteresowania autem. W sumie to się nie dziwię, bo na żywo auto wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciach czy na filmach. Najnowsza, czwarta generacja jest zdecydowanie bardziej kanciasta niż poprzednik i tak naprawdę wyglądem nawiązuje głównie do drugiej generacji. Ale ma też elementy, które nawiązują również do pierwszej, jak i do trzeciej generacji. Tak czy inaczej, Jimny wygląda świetnie. Zwłaszcza w nowym kolorze, który na pozór jest krzykliwy i taki modny, a tak naprawdę ma to swój cel. Otóż testowany egzemplarz ma kolor Kinetic Yellow, czyli żółty, choć jak dla mnie to on wpada mocniej w zielony, ale mniejsze o to. Ważne jest zastosowanie takiego koloru. Tak jak mówiłem, to samochód dla profesjonalistów, czyli na przykład auto jest spotykane na budowie. A taki kolor ma nawiązywać do kamizelki odblaskowej, dzięki czemu żaden wielki buldożer nie rozjedzie Jimny'ego. Na drugim biegunie kolorów jest na przykład Jungle Green, czyli lakier typowy dla leśniczych, taki ciemny zielony. W ogóle auto w podstawie nie ma żadnych elementów chromowanych czy takich odbijających światło. Właśnie po to, by podczas pracy, na przykład w lesie, nie rzucać się w oczy czy nie straszyć zwierząt. Jimny ma też sporo bardzo pomysłowych rozwiązań stylistycznych, takich na przykład małe rynienki na dachu, dzięki czemu woda po otworzeniu drzwi nie będzie na nas kapać, albo załamana linia okien przy lusterkach, tylko po to, by łatwiej można było dostrzec przednie koło w terenie, co jest naprawdę ważne. Nawet przednia szyba jest teraz jeszcze bardziej pionowa, tylko po to, by do kabiny wpadało jak najmniej promieni słońca, które mogą rozproszyć podczas jazdy. Albo maska specjalnie nie ma żadnych wybrzuszeń, żeby śnieg czy tam błoto łatwiej z niej spłynęło. Tutaj też warto powiedzieć o światłach, które w podstawowej wersji wyposażone są w żarówki i są one bardzo słabe. Naprawdę widoczność w nocy jest bardzo niska, a zasięg świateł bardzo krótki. W opcji są reflektory LEDowe, które pewnie świecą znacznie lepiej. Niestety, są one dostępne tylko w najwyższym pakiecie wyposażenia. Szkoda, nie ma ich jako opcja. W ogóle co ciekawe, w porównaniu do poprzednika, samochód jest nieco krótszy, a także minimalnie wyższy oraz nieco szerszy. Rozstaw osi pozostał przy tym bez zmian. Cieszę się, że auto nie urosło z zewnątrz, bowiem kompaktowe wymiary to jedna z zalet, za którą klienci kochali Jimny'ego. Tak na marginesie, to sylwetka nowego Jimny'ego ma spory potencjał tuningowy, co momentalnie zauważyły firmy produkujące pakiety stylistyczne. I tym samym możemy auto upodobnić do innych legend terenowych, takich jak Mercedes klasy GE, Land Rover Defender albo jak stary Land Cruiser. Świetna sprawa. Tak jak mówiłem, auto jest krótsze od poprzednika, dokładnie o 5 cm, a to oznacza jeszcze mniejszy bagażnik. Poważnie, teraz oficjalnie bagażnik nowego Jimny'ego nie zmieści praktycznie nic, bowiem jego pojemność to 85 litrów, czyli tyle, co duży plecak turystyczny. Poprzednik oferował 113 litrów. Dopiero jak położymy tylną kanapę, dostajemy bagażnik. Ma on wtedy pojemność 377 litrów i tym samym jest on większy niż w poprzedniku, bo tam było o 53 litry mniej, jeśli złożyliśmy oczywiście tylną kanapę. Niestety w podstawie powierzchnia nie jest idealnie płaska, bowiem trzeba dokupić taką małą półkę, która robi dodatkowo zaschowek i wtedy nie mamy tej dziury między fotelami a końcem bagażnika. Producent mógł też schować nieco kaple na klapie, bowiem łatwo je urwać. Miło za to, że tylna klapa ma kilka kątów oparcia, dzięki czemu da się nawet wcisnąć torbę kabinówkę bez konieczności położenia oparcia. We wnętrzu nie ma żadnych haczyków, ale są za to śruby z każdej strony, gdzie można samemu sobie wkręcić haczyk czy mocowanie wedle naszej pracy. W opcji jest też możliwość zamówienia dodatkowego gniazda pod zapalniczką. Jeśli kogoś interesuje wielkość otworu załadunkowego, to na szerokość na dole mamy 1,15 mm, na górze 1,30 mm, a na wysokość jest 85 cm. Wysokość progu załadunkowego to 76 cm. Po złożeniu tylnej kanapy w środku mamy 1,30 cm szerokości, a na długość do dyspozycji 98 cm. Ze złożoną kanapą niesamowite 24 cm. Pora zająć miejsce z tyłu i tu miła niespodzianka.
Jak już tam się wdrapiemy, to okazuje się, że nawet ja, ze wzrostem 186 cm, jestem w stanie tam usiąść i to nie dotykam dachu, ani kolanami fotela przede mną. Nawet na stopy mam dosłownie 2 czy 3 cm wolnej przestrzeni. Nieźle. Zresztą, to miejsce powinniśmy i tak traktować awaryjnie. Nawet samo Suzuki mówi, że Jimny to auto dwuosobowe z 2 awaryjnymi miejscami. Miło, że z tyłu są 2 izofixy. Niestety z przodu na miejscu pasażera już tego nie uświadczymy. Z przodu siedzi się bardzo wysoko, bo aż 76 cm nad ziemią. I niestety nie da się tego zmienić. Fotele nie mają regulacji wysokości. Kierownica wreszcie dostała regulację, ale tylko w jednej, pionowej płaszczyźnie. I do wyboru mamy różnicę 35 mm. Pozycja za kierownicą wymaga przyzwyczajenia i nie każdemu będzie tutaj wygodnie. Mi na przykład wieniec z kierownicy zasłaniał górne wskazania prędkości oraz obrotów. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość położenia foteli przednich na płask. Należy wyjąć tylko zagłówki, które na szczęście mieszczą się do bagażnika i można w środku odpoczywać. W Japonii podobno są nawet dedykowane materace, które idealnie wypełniają tą przestrzeń. Sama deska rozdzielcza, podobnie jak i nadwozie, ma jedno główne zadanie – być jak najpraktyczniejsza. I niestety nie jest już tak modna, jak wygląd zewnętrzny. Wygląd deski jest mocno toporny, a materiały super twarde, ale za to dobrze spasowane i bardzo odporne. Materiał na górnej części nadwozia jest wykonany z tworzywa, które bardzo mało odbija światło, a dolna część deski jest tak jakby lekko ogumowana, dzięki czemu świetnie się trzyma. Pod względem schowków jest tego mało i są raczej drobne i mało przestrzenne. Ale mamy do czynienia, jak mówiłem, z takim małym autem. Każde Jimny w podstawie ma właśnie taki zestaw multimedialny z małym monochromatycznym wyświetlaczem, CD, MP3, a także z Bluetoothem. W opcji natomiast znajdziemy dużą dedykowaną konsolę, taką samą jak w innych modelach marki, jak Swift czy Vitara. Jimny w podstawie ma też klimatyzację manualną, a w opcji możemy dokupić automatyczną, jednostrefową. Dobra, ale pora na najważniejsze. Silnik i właściwości jezdne. Zacznę od silnika, który również jest zaletą tego auta. Otóż w nowym Suzuki Jimny wciąż pracuje wolno ssący, benzynowy silnik i to 4-cylindrowy, 16-zaworowy. Jest to silnik o pojemności 1.5, który generuje 102 konie oraz 130 Nm dostępnych przy 4000 obrotów. Jeśli wydaje Wam się, że to mało, to warto zauważyć, że w poprzednim Jimnym jednostka była jeszcze mniejsza i jeszcze słabsza, bowiem tam było 1.3 o mocy 85 koni. Nowa jednostka 1.5 jest nowa, ale tylko w Jimnym, bowiem ta jednostka na rynkach azjatyckich była już oferowana od kilku lat w innych modelach. Co do kwestii przyspieszenia Jimny'ego i tak dalej, to gdy ktoś Was się spyta, ile Jimny ma do setki, odpowiedzcie, że to nie jest ważne. A tak naprawdę ma pewnie z 12 albo 13 sekund. Nawet nie chciałem tego mierzyć, bo to nie ma sensu. W tym samochodzie nawet producent nie podaje czasu przyspieszenia, a jedynie prędkość maksymalną, która wynosi 140 lub 145 km/h, w zależności od skrzyni biegów. No właśnie, wraz z nowym silnikiem 1.5 może pracować zarówno skrzynia manualna o 5 przełożeniach oraz automat o tylko 4 biegach. Sprawdziłem przełożenia tych skrzyni i są one dokładnie takie same jak w poprzedniku, więc są to te same skrzynie. Testowany egzemplarz miał manualną przekładnię o śmiesznie wyglądającym bardzo długim drążku i zaskakująco krótkim skoku. Ten długi drążek nie jest przypadkowy, bowiem w terenie bardzo ważne jest czasami, żeby szybko zmienić biegi, a tu drążek mamy dosłownie kilka centymetrów od kierownicy, czyli od naszej prawej dłoni. Wracając jeszcze do prędkości i osiągów, to auto jedzie i wciąż jest wolne, ale wyczuwalnie żwawsze niż poprzednik. Zwłaszcza dolne zakresy są poprawione, po części nieco pewnie przez większą pojemność. Poprawiło się też wyciszenie wnętrza. Teraz jest znacznie ciszej. Do prędkości 100-110 km/h można spokojnie podróżować. Więcej nie opłaca się jeździć. Jest zdecydowanie za głośno, a i spalanie mocno wzrasta, bowiem skrzynia ma krótkie przełożenie. I przy 100 km/h mamy już 3100 obrotów. Mimo wszystko, nowa jednostka jest bardziej ekonomiczna, a to ważne, bowiem poprzednik potrafił sporo palić jak na takie maleństwo. Najważniejsza zmiana, jednak w moim odczuciu, to zmiana rozstawu kół, gdzie zarówno z przodu, jak i z tyłu jest o 4 cm szerzej. A to znowu przekłada się na lepsze prowadzenie i na lepszą stabilność auta. Nie myślcie jednak, że teraz Jimny sunie po zakrętach jak miło. Otóż nie. To auto terenowe i to czuć. Wychyla się na zakrętach i tego nie zmienicie. Ale mimo to samochód zachowuje się znacznie pewniej niż poprzednik. Kierownica przenosi też znacznie mniej drgań i nie lata nam tak bardzo na wybojach, a to za sprawą nowego stabilizatora. Ale mimo wszystko auto prowadzi się dużo gorzej niż byle jaki crossover i tego się nie da zmienić. Takie są auta na ramię i jak ktoś nigdy nie jeździł taką konstrukcją, to może się lekko zdziwić. Chociaż mimo wszystko, jak na auto na ramię, Jimny jest zaskakująco komfortowy. Oczywiście podskakuje na poprzecznych nierównościach, ale to ze względu na swój bardzo krótki rozstaw osi. Spodziewałem się, że będzie dużo gorzej na asfalcie. Jest naprawdę nieźle.
Prawdziwe oblicze Jimny pokazuje jednak poza nim. Tak jak mówiłem na wstępie, Jimny to prawdziwa terenówka z krwi i kości. Posiada ona ramę oraz napęd na 4 koła z reduktorem. Nie ma blokady dyferencjału. Zamiast tego nowe Jimny ma system, który dozuje kontrolą trakcji, co pozwala na jeszcze lepsze zachowanie w terenie. Brak dyfra podyktowany jest oczywiście ceną, bowiem takie rozwiązanie znacznie zwiększyłoby cenę końcową Jimny'ego. Ale spokojnie, jeśli potrzebujecie dyfra, to taki kupicie. Tylko nie u Suzuki, a w specjalistycznych sklepach terenowych. Nowe Jimny ma dokładnie tą samą ramę co poprzednik, z małymi udoskonaleniami, bowiem zyskała ona 2 dodatkowe wzmocnienia poprzeczne i jedno krzyżowe, co poskutkowało lepszą sztywnością nadwozia. Poza tym auto ma większy prześwit niż poprzednik, a także po części dzięki temu lepsze kąty wejścia, zejścia, a także rampowy. Zwisy są króciutkie, a zderzaki dodatkowo podcięte, tylko po to, żeby poprawić kąty. To, czego zabrakło i moim zdaniem powinno być seryjnie montowane, to osłony pod silnikiem. Niestety w żadnej wersji wyposażenia w podstawie nie ma ani jednej osłony. W opcji znalazłem tylko jedne osłony i są to osłony na mechanizm różnicowy. Plusem Jimny'ego wciąż jest mała masa. Co prawda nowe Jimny jest nieco cięższy niż poprzednik, według różnych źródeł od 20 do 50 kg, ale wciąż masa na poziomie 1100 kg jest bardzo mała, jak na prawdziwą terenówkę. W terenie mała masa ma oczywiście swoje wady i zalety, ale nie o tym dzisiaj będę mówił. Zaletą Jimny'ego są też małe wymiary oraz świetna widoczność i zwrotność. Auto nie ma czujników parkowania czy kamer cofania w podstawie, bo ich po prostu nie potrzebujemy. Siedzimy zawsze wysoko, maska jest idealnie płaska i idealnie widać jej koniec, a poszerzone nadkola są świetnie widoczne. Tylna szyba jest tak blisko, że praktycznie można ją dotknąć z miejsca kierowcy. Ta łatwość terenowa jazdy to jedna z zalet Jimny'ego. Zapomniałem powiedzieć o najważniejszym, czyli o napędzie. Oczywiście Jimny ma napęd na wszystkie koła, który zapinałem za pomocą skrzyni redukcyjnej. W końcowych latach produkcji poprzednie Jimny miało napęd obsługiwany z przycisków, natomiast nowa wersja wróciła do klasycznej dźwigni i to nie bez powodu. Otóż w ten sposób mamy pewność, że napęd przepięliśmy, a nie musimy liczyć na elektronikę, która to zrobi za nas. Takie klasyczne rozwiązanie jest po prostu trwalsze. Napęd jest dokładnie ten sam co w poprzednim Jimny i mamy do wyboru 3 tryby jazdy: 2H, 4H i 4L, czyli napęd tylko na tył, napęd na wszystkie koła oraz napęd na wszystkie koła z włączonym reduktorem. 2H służy do codziennej jazdy po asfalcie i szutrowym, łatwym terenie. 4H, jak już są gorsze warunki na drodze i co ważne, możemy go włączyć podczas jazdy do 100 km na godzinę. 4L to reduktor, czyli do zadań specjalnych. Aby go uruchomić, należy się zatrzymać. Wiele osób powtarza też, że nowe Jimny jest analogowym samochodem bez żadnej elektroniki, co jest błędem. No chyba, że mają na myśli napęd i silnik wolnossący. Bo auto ma naprawdę sporo systemów bezpieczeństwa, poprawiających komfort oraz bezpieczeństwo podróżowania. Mamy na przykład wykrywanie znaków, wykrywanie pasa ruchu, czy wykrywanie przeszkód wraz z automatycznym hamowaniem. Oczywiście to wszystko opcje, ale są. Pora na cennik. Niewątpliwie, jedną z największych zalet Jimny jest jego cena. Za pełnoprawną terenówkę przyjdzie nam wydać minimum 67 900 zł. Każde Jimny ma napęd na 4 koła i silnik 1.5 o mocy 102 koni oraz manualną skrzynię biegów w podstawie. Dodatkowo w podstawie mamy klimatyzację, radio z MP3, Bluetooth oraz tempomat. Czyli w zasadzie do tego auta nic więcej nie potrzebujemy. Chociaż moim zdaniem najlepiej dołożyć 4000 zł, bowiem wtedy zyskujemy centralny zamek, podgrzewane fotele czy dzieloną kanapę z tyłu. Jeśli ktoś chce automat, to niestety występuje on tylko z najwyższym wyposażeniem, co znacznie podnosi cenę. Moim zdaniem cena za nowe Jimny jest bardzo uczciwa. Wiadomo, że wydaje się za duża, jak na tak malutkie auto, ale nikt nie zaoferuje Wam tego, co potrafi Jimny w tej cenie. Jedyna realna konkurencja, która się nasuwa, to duże terenówki, takie jak Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler, Mercedes klasy G, Mitsubishi Pajero. Ale każdy z nich kosztuje grubo powyżej 100, a niektóre nawet i 300 tysięcy złotych. Na upartego można by zamówić coś od naszych wschodnich sąsiadów jak Lada Niva oraz UAZ Hunter, ale umówmy się, to jeszcze inna para koloszy. W sumie to nawet te radzieckie konstrukcje w Polsce są droższe od Jimny'ego. Suzuki Jimny jest po prostu bezkonkurencyjne. Ale tak jak mówiłem, to jest auto dla profesjonalistów, o czym też świadczy katalog akcesoriów, gdzie możemy na przykład znaleźć zarówno akcesoria z zewnątrz, jak i wewnątrz auta. Możemy na przykład domówić akcesoryjne grille, bagażniki, chlapacze, telewizję, czy nawet przystawkę namiotową. Katalog dodatków ma 28 stron i jest co wybierać. Jimny to fantastyczne auto, które niczego nie udaje. Wygląda jak auto terenowe, jeździ jak auto terenowe i kosztuje tyle, co pół terenówki albo i mniej. To będzie hit. Co ja mówię, to już jest hit, bowiem w Polsce, jak i w całej Europie, czas oczekiwania podobno przekracza czasami nawet i rok, a niektórzy dealerzy nawet nie przyjmują zamówień.
Podobno popyt znacznie przerósł możliwości fabryki, która jest zlokalizowana w Japonii, a dokładnie w miejscowości Kosai. I tylko pamiętajcie, to nie jest bulwarówka, crossover do pokazania się. To auto dla profesjonalistów. Prawdziwa terenówka.